bo dzisiaj będzie taki odcinek dla nerwicowco-obgryzaczy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku fenomenalnej serii Jeszcze 5 minutek. Mamy dzisiaj bodajże chyba wtorek, początek maja, nie pamiętam jaka jest data i dzisiaj będzie ciekawostka naprawdę w formie żenującej, ale no cóż, takie też czasem muszą być, natomiast prawda duchowa z niej będzie totalnie przeciwna, czyli będzie absolutnie mega super fajna. Mianowicie, jaka ciekawostka? Otóż moi drodzy, nie wiem czy mieliście kiedyś, o właśnie, może ty masz, czekaj, daj mi, masz taki długopis ze skówką? Z czym? Ze skówką. Co to jest skówka? Jest skówka? Taki No, takie co, nie, co zakładasz na... Na kartkę albo na kieszeń albo coś. No na czubek długopisa. Zatyczka taka jak. No skówka to się nazywa. Więc moi drodzy, o czym będzie ta dzisiaj żenująca ciekawostka? Otóż na pewno korzystaliście 8 milionów razy w życiu z różnego rodzaju takich długopisów, tylko nie jakichś takich tam wielkich 8-tysięcznych piór, tylko chodzi mi o takie zwykłe jednorazówki długopisy, nie? Takie po prostu długopis, który tam się dostaje w sklepie albo się kupuje po prostu w ilościach hurtowych albo go rozdają w różnych miejscach jako reklamówki. I na pewno Wam się zdarzyło 1000 razy, to niektórzy mają, szczególnie nerwicowco-obgryzacze, że człowiek jak ma w skówkę, nie? Chociaż to okazuje się, że niektórzy nie wiadomo jak to nazywają. Powiedziałem Marcinowi, że to jest skówka i nie wiedział o co chodzi. Więc w każdym bądź razie ta skówka, czyli zatyczka, czyli jak tam to nazywać, bardzo często im ludzie gryżą, nie? Że na przykład jak się siedzi na wykładach albo gdzieś tam, to się gryzie. I nie wiem, czy zauważyliście, że niektóre długopisy, niektóre właśnie takie jednorazówki mają w skówce tutaj na czubku dziurkę. W takim sensie taką dziurkę, że jak się, no tutaj się akurat nie da, ale jak się przepuści powietrze, to na przykład gwizda. Czyli nie tylko takie wgłębienie, ale takie coś, że tam przelatuje powietrze. I nie wiem, czy wiecie, na tym będzie polegała ciekawostka dzisiejsza w formie trochę żenującej, dlaczego tak jest? W sensie, dlaczego niektóre firmy robią tą dziurkę i mało tego, że trzeba kupować cienkopisy właśnie tylko z taką dziurką. Nie kupujcie cienkopisów, długopisów i innych bez tej dziurki, bo to znaczy, że firma jest beznadziejna. Dlaczego? Otóż wytłumaczenie pierwsze, mało ciekawe, ale takie najbardziej prawdopodobnie sensowne, bierze się stąd, że chodzi o to, że jak się zatyka długopis, to gdyby nie było tej dziurki, to powietrze by utrudniało trochę zatykanie. Wiadomo, że to jest tak mała ilość, że to tam tylko po prostu lekko jest ciężej i wiadomo, że tam to powietrze i tak se wyjdzie, ale niektórzy mówią, że to właśnie po to zrobili, żeby tutaj wychodziło powietrze. Ale jest wytłumaczenie, myślę, dużo ciekawsze i naprawdę jakby potwierdzone. Otóż nie wiem, czy wiecie, że ludzie giną od tego. W sensie od gryzienia skówek giną ludzie. W 2013 bodajże roku, bo udało mi się tylko do takich danych dotrzeć, w 2013 roku w Stanach Zjednoczonych ludzi, którzy zginęli przez zadławienie się skówką od długopisa było, nie uwierzycie, 112 osób. 112 osób umarło od tego, że gryzło sobie skówkę, nie wiem, wystraszyli się albo zapomnieli, połknęli sobie tą skówkę i w ten sposób się zadławili. W takim sensie udusili się na śmierć. Nie chcę mi się w to wierzyć, no ale to rzeczywiście, jeszcze potrafię sobie wyobrazić, że jakieś dziecko małe, nie, tam wzięło skówkę do buzi i się zadławiło, no ale dorosły człowiek, żeby się kurde w taki sposób załatwić, to jakaś masakra. I co się okazuje? Niektórzy producenci, i są to naprawdę, jakby było pytane producentów długopisów, robią te dziurki z tego powodu, żeby ratować życie. Dlatego, że okazuje się, że jak się połknie taką skówkę i ona się zatrzyma w gardle, ale jest ta dziurka, to wtedy powietrze przepływa i, że tak powiem, można się nie udusić. W momencie, kiedy nie ma tej dziurki, to się człowiek po prostu zadławi na śmierć bardzo często, no i jest po robocie. W związku z tym, szczególnie tutaj ogłoszenie do wszystkich obgryzaczo-nerwicowców, którzy nieustannie po prostu żują na wykładach albo w pracy, albo gdzieś tam skówki. Kupujcie długopisy z dziurką tutaj, dlatego że nie daj Boże połkniecie kiedyś taką skówkę i w ten sposób może uratujecie sobie życie. Moi drodzy, co zrobić z tą żenującą ciekawostką o dziurce w skówce? Otóż ja, że tak powiem, w swoim dziwnym mózgu przechodzę od tej ciekawostki do najważniejszej prawdy duchowej ever, jaka istnieje. Naprawdę. Tak poważnej prawdy to jeszcze nie było. Oczywiście ona będzie absolutnie oczywista, ale... Moi drodzy, my w życiu jesteśmy zatkani 1000 rzeczy. W sensie ludzie nieustannie, mam wrażenie, żyją w takim lekkim przyduszeniu, że wszystkie strachy, wszystkie lęki, wszystkie takie poczucia beznadziei duszą ludzi i że ludzie po prostu mają bardzo często wrażenie, że umierają. Moi drodzy, co jest taką dziurką w skówce? W sensie, co jest tym, co sprawia, że powietrze może płynąć, że człowiek się nie zadławi? I to jest oczywiście bardzo oczywiste. Moi drodzy, taką rzeczą oczywiście na świecie jest tylko i wyłącznie miłość.
Ona jedna daje takie wytchnienie. Ona jedna sprawia, jak człowiek ją ma, to wtedy się nie udusi własną samotnością, beznadzieją i tak dalej. I moi drodzy, to oczywiście zawsze działa w dwóch kierunkach. Oczywiście to działa przez miłość od ludzi i to działa przez miłość od Pana Boga. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, na tej ciekawostce takiej durnej o tej skówce, pomyśleli naprawdę właśnie o tym. Czy jesteś człowiekiem, który dla innych jest taką skówką z dziurką? W takim sensie, czy dajesz im miłość, czy starasz się szukać nieustannie. Ja wiem, że większość z nas myśli oczywiście w drugą stronę, bo myśli, ale to ja potrzebuję miłości, to ja potrzebuję taką skówkę znaleźć, taką z dziurką, żebym mógł oddychać normalnie i żebym się nie zadławił, bo już mam dość tej mojej beznadziei i samotności. Myślmy inaczej, zawsze to odwracajmy. Czy ty starasz się być, zróbmy dzisiaj taki dzień, czy ty starasz się dzisiaj znaleźć kogoś, kto się właśnie dławi własną samotnością, beznadzieją, poczuciem osamotnienia, poczuciem gardzenia sobą, nieakceptacji, no w ogóle wszystkiego tam, co tylko może być najgorsze, że sprawia, że człowiek się dławi. Czy próbujesz komuś swoją obecnością, czułością, czasem, zainteresowaniem, whatever tam czymkolwiek innym, co nazywamy po prostu miłością, dać mu taką przestrzeń, żeby wreszcie zaciągnął powietrze. Nie myślmy zawsze w naszą stronę, że to ja tego potrzebuję, tylko ty bądź taką skówką dla kogoś innego. A po drugie, i to oczywiście jeszcze bardziej oczywiste, Pan Bóg jest kimś takim. I jeżeli do Niego nie pójdziemy po to, jeżeli u Niego nie będziemy szukać miłości, to zawsze będziemy mieli wrażenie, że się dusimy. Zróbmy dzisiaj taki dzień, ja wiem, że to jest strasznie ogólne, ale zróbmy dzisiaj taki dzień, no właśnie, kiedy ty będziesz skówką dla innych i kiedy dla siebie, że tak powiem, skówki, będziesz poszukiwała u Pana Boga. Chodź dzisiaj cały dzień z tą świadomością, On mnie kocha. O tym będzie ten dzisiejszy cytat. I nieważne, czy to czujesz, czy tego nie czujesz, ja wiem, że to jest tylko takie zdanie, które tak brzmi. Ale chodźmy dzisiaj z tym zdaniem, które się za momencik pojawi zawsze, jak to u nas na planszy, i chodźmy z tym zdaniem, że On nas umiłował, a to znaczy, że możesz spokojnie odetchnąć i że naprawdę masz tą miłość na wyciągnięcie ręki. Tylko spróbuj jej dzisiaj poszukać, wyciągnąć ręce do niej, wykrzyknąć do niej. Strasznie nam wszystkim jest potrzebna ta jedyna skówka, która ratuje życie, czyli miłość. A ty myślisz, że to serio, tak? Przez to duszenie się? A nie, no tak mówią producenci, że dlatego to robią. W większej liczbie przedmiotów byłyby dziurki, nie? No nie, chodzi o to, że było ileś tam pozwów, wiesz, po prostu jak to zawsze, nie? Jak ktoś umarł przez to potem rodzina oczywiście pozwała firmę, nie? Że ktoś się udusił i niektórzy producenci po prostu zaczęli to robić i potem w instrukcjach jest napisane, że zrobili, że tak powiem, wentyl bezpieczeństwa i że są nieodpowiedzialni za duszenie, bo jest przepływ powietrza, nie? Naprawdę, no to jest po prostu bezsensowne, nie? Ale no. Amerykan. No, a gdybyście się dusili sami, bo to jest najgorsze, jak człowiek nie ma nikogo, nie? Bo jeszcze w restauracji zawsze ktoś tam cię maźnie w plery, nie? Ale gdybyście sami sobie połknęli skówkę i się zorientujecie, że się dusicie, a nie będzie dziurki, to uczcie się od tego gościa na tym filmiku, który wam pewnie Marcin zaraz pokaże, co trzeba zrobić. To jest ekstra. Tylko się nie zabijcie, bo to można sobie klatę złamać, ale polecam, bo to jest dobry sposób. To tyle w tej dzisiejszej fantastycznej ciekawostce. Pozdrawiam, pa. Będzie. Have you heard that?